A, kar z ušesom ga ti zabijaš. Tako ne tiš ušesa. Jaz sem ga pa sam ga, pa sem pa šele vhodal. Osmico kako še naredil. Ja. Samo je taka vrv ta, da je kot en tisti, vidi. Tam dim, mirno železa. Ja. Pa doj. Drugič, ki se bomo srečali, pa bomo naredili trojko, prav? Te bom naučil trojko. Za trojko. Madonna, ker že tega ne znam. Ne, tu je zadosti za vse jamarje. Trojka pa je rabi samo za tiste, ki grejo reševati. Ja, tista je bila malo preveč hudičevo. Ja, imaš tudi dobro, da se odkneti, vidiš? Viš, tu ni naredil ven, ne? Tu, ne? Ven je neško... Ja. In tu mi je uvedlo, ki teče kot strela, ne vrca nova. Ja. Zdaj, če imam srečo,
Vozu imaš na konc štrika, Kaj? vozu imaš na konc štrika. Miren. Že konc štrika. Ne moraš jih vsej do tam ne boš snemal. Ja. Tam je še dnevna svetloba. Ma kaj je že opremljena jama? Ni. A so štriki not? Ja. Ne znam. Jo vidim stavu, znači. Po mojem ni, ne bi smela biti.
Koliko si dober, ko kakšna baletka zgledaš, ko tako lepo noge stegneš. Občudujem, ker je že dolgo, ki nisem prišel sem. Lepo brezno. Ja, prvi so prišli, je bila trda. Trda? Hudo. Dobri so bili. Najprej mi, ki jemo vse te pripomočke. A, seveda. Ker so šli kar s štrikom, pa na palci so sedeli. Dobro, ne? Dober, dober. Fino, da si vse kamne dol pometal. Ja, ja, je čisto. Zdaj je lepo solidno. Ja, ko ne moreš vse videti, a veš. Ne, veš kaj je? Dosti zelenjave. Ja, seveda, zelenjava pa skrije, ne? In se ne bo hudega več. No, no. Bo bilo kakšen kus ali tacga? Ha? Ne, ne. Dansko. Ali predeljansko. Lepni kraj je. Ne mačka ne daš. Je naredil mi kraj prav čudovito. Dober teč, dober teč. Kaj? Ma so vzeli preč, dali so vzeli preč. Se spomnim. Ampak, ko sem prišel, je bil. Polega ni bilo več. Pa kaj za ena stvar? Ne, ne, gor. Kabel, zajdo. A ja? So je parkrat jo vzeli proč, ne? Aha.
si bi kar pustil štrik tukaj, veš? Pozdravljeni, dobrodošli, jaz sem Borut. Cześć, jestem Krzysiek, miło Cię poznać. Dziękujemy. Jestem filmowany? Oczywiście, ale bym zjadł banana. Posiłek grotowaty. No to proszę bardzo. Mam uczulenie, nie mogę. Aha. Miało być cieplej, ale jest dobrze. Jest bardzo ciepło. Cześć, cześć. By się można było wpiąć w sumie, nie? Wiesz, by się trzeba było wpiąć. Dobra. Ja tutaj będę potrzebował troszkę czasu. Dresik jest? U mnie? No. Jest dresik. Ja też się nie kryję, że mam. A jak dresik jest, to... A dresik? Nie, wiesz co, no jest jakiś taki, wiesz... Może nie jakiś taki niepokój. Zaciekawienie po prostu, co to będzie? Co to będzie? Zaciekawienie. Jak oni mi tutaj zrobili? Okej. Tak? Mam szanta i będę na nim jechał. Na tych trawersach tam, Tak? to weźcie podwójnie steroże tam, wiesz, im więcej, im Tak, wiem. Ja dam sobie radę, wiesz? co macie, to wpinać, kurde, żeby było, wiesz. Spokojnie, Wacku. No. Damy radę. Gdzie już jest pierwszy? Tak. Tomek Kliza, rok urodzenia 80. Jestem mechanikiem. Z jaskiniami zacząłem około roku temu. Jestem na kursie w sumie. Aha. No więc tak, no ja tutaj troszkę rodziny mam w tym klubie, Speleo klubie, czyli no generalnie to są jakieś korzenie, no i tutaj dziewczyna mnie też namówiła, no i tyle, nie? Aha. No. Najpiękniejsza? Ja. No nie wiem jak będzie z tą, no widzę, że jest dość ciekawa. W Polsce no to chyba Miętusia. Miętusza. Miętusia, tak. Jest ciekawa, jest dość trudna i także jest w porządku. Dziękuję. No, także zaraz zobaczymy. Można? W zasadzie tak, czekaj, szanta biorę.
Dobra. Oj, będę wychodził, coś czuję! Czekaj, nie wybieraj mi, bo mi szanta wyrwiesz. Dobra. No. Słuchajcie, jak już mówiłem, to bardzo sposobem nie? Bo jak tam ktoś będzie na dole, a przeleci taki kamor 100 metrów, nawet wielki, wiesz, to naprawdę zdanie dziurę w kwestii no. No ja ci powiem, to już byłby dobry pomysł. Wolna? Tak, wolna. Filip Kiszło, 93. Uczę się jeszcze. Znajoma mnie namówiła, kolega też szedł właśnie jakoś tak, chciałem spróbować czegoś nowego. Dla mnie mi się wydaje, że miętusza najdłuższa i najciężejsza była dla mnie. Dziękuję. Dziękuję. Michał, jak myślisz, twój ojciec skąd by mierzył tutaj głębokość tej jaskini? No znając jego, to na pewno od auta by zaczął. I tu już jest studnia piękna. 200 metrów. Tutaj, to dojście. No można spaść 200 metrów. Teraz to kit, ale na wyjście to by było dobre. Czyli wtedy zostałoby około 5 sekund życia, nie? Nazywam się Piotrek Skrudlik, urodzony w 88. Aktualnie jestem studentem medycyny. Aha. To był głupi pomysł, który stwierdziłem po prostu pewnego dnia, że chciałbym zobaczyć, jak to wygląda pod ziemią. Napisałem się do klubu. Na początku myślałem, że to będzie jeden tylko taki kurs. Nie spodziewałem się, że tak mnie pochłonie. W Polsce czy na świecie? Na świecie. Wsio. Bejke Barlang w Węgrzech. Aha. Bejke Barlang. Zgadza się. Aha. Dziękuję. Ale mi niewygodnie z tym worem. No. To jest jaskinia, a nie jakaś nora. Schron za tym, za kamieniem. Długość 1,8 metra, głębokość 0,4. To jest tyrolka do tamtej? No to może coś takiego, no. Proszę bardzo, schodzimy do jaskini. Tu dla Jerzego Ganszera zdjęcia, kwiatuszki w jaskini. Sebastian Korczyk, urodziłem się w 1975. Jestem przede wszystkim tłumaczem. Zaczęło się od tego, że poznałem pewnego słynnego polskiego grotowłaza Jerzego Ganszera i potem jakoś tak po 1-2 spotkaniach pojawił się u mnie pomysł, żeby spróbować zacząć kurs, bez większych nadziei na to, że uda się go kontynuować, a potem nagle okazało się, że zrobiłem drugą, trzecią jaskinię i tak jakoś zostało. Trudno powiedzieć, bo każda jest zupełnie inna, ale chyba są dwie najładniejsze dla mnie w tej chwili. Ptasia Studnia, po prostu za to, że ma no, bardzo takie fantazyjne, wysmakowane kształty i pewnie niektórzy się zdziwią, jaskinia Mylna, bo przeszedłem ją razem z Mikołajem i Ines. Watek, gdzie się pchasz? Ale dobrze, ja tu mam taką szczelinkę, ja ci się usunę. Trzymasz się? No dobra. Tu już jest zjazd, Sebastian, tak? Mogę Michał przeprosić? Nie, przepraszam. Nazywam się Michał Ganszer, urodziłem się w 1995 roku i jestem uczniem. Do liceum chodzę. No to ja tak naprawdę chodzę po jaskiniach od zawsze, ponieważ mój tata jest tym sławnym grotowazem, o którym wspominał Sebastian przed chwilą. I
No kurs rozpocząłem najszybciej jak mogłem, w wieku 16 lat. Aha. No i obecnie na nim jestem. Aha. Najpiękniejsza w Polsce wydaje mi się jaskinia Czarna. Aha. A za granicą byłem tylko w turystycznych. Aha. Skocja Jama. Szkocjańskie jamy. Tak, bardzo mi się podobały. Aha. Imię i nazwisko, rok urodzenia i zawód. Jest tak, nazywam się Adam Domczew, rok urodzenia 1994, no i się uczę. Czego? Życia. Życia. No. Od kiedy chodzę? Od pół roku? Niecałego roku. Pół roku. Że zacząłem? Ja. Uważam, że wszystkiego trzeba spróbować w życiu. Aha. No. Chyba Czarna w Polsce. Aha. No. Jaskinia Czarna. Jaskinia Czarna. Aha. Dziękuję. Dziękuję. Śliczną płeć. Nazywam się Krzysiek Hanslik. Urodziłem się w 1981 roku. Z zawodu jestem fizjoterapeutą, ale pracuję w firmie budowlanej. Zawsze interesowałem się wszystkim, co jest związane z górami i ponieważ jaskinie są nieodzowną częścią gór, to w końcu musiałem do nich trafić. Aha. Wszystko jest ciekawe. Przyroda jest ciekawa, zwierzęta, które można spotkać w jaskiniach, różne formy geologiczne, które możemy tam spotkać i są to takie ostatnie miejsca, do których jeszcze nie doszła cywilizacja i gdzie można po prostu oglądać nieskażoną przyrodę. Aha. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Każda jaskinia ma w sobie coś specyficznego i według mnie nie ma najpiękniejszej jaskini. Każda potrafi zaskoczyć czymś innym. Taka jaskinia, która najbardziej mi się podoba, to jest jaskinia, w której nie byłem i prawdopodobnie nigdy w niej nie będę, ale jest według mnie najpiękniejszą jaskinią na świecie, Lechuguilla. W Ameryce. Nowy Meksyk, Aha. tak myślę. Dziękuję i serdecznie. Dziękuję. Wolna? Jestem Piotrek Smoczyński, urodziłem się w 1992 roku. Ja jestem siostrzeńcem tego słynnego grotołaza Jurka Ganszera. Aha. Jestem studentem, studiuję zarządzanie. Od lat chodziłem po górach i dużo miałem wspólnego z górami, z linami. W pewnym momencie stwierdziłem, że chcę czegoś więcej i śladami kuzyna i wujka zapisałem się na kurs, na którym teraz jestem. Z tych, które ja widziałem, to jaskinia Czarna. Największe wrażenie zrobiła Miętusia, bo tam przeżyliśmy największe przygody, ale Czarna najpiękniejsza.
Wolna. Jak tam? Co? Wolna, wolna. W tym momencie. O ty szancie pieprzone. Krzysztof i rodzina Gęszera. Jeszcze Litwo, ojczyzno moja. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecię, do zdrowia przywróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki ofiarowany martwą podniosłem powiekę i dalej nie pamiętam. Brawo! Dziękuję. O, węzełek. Słucham? Tutaj? Tak, tutaj. Myślisz, że tak agresywny prożek pokonam bez rolki? Nie, tutaj tak, ale przy wejściu, nie? A tu via ferrata. Słucham? To jest jeszcze z XIX wieku. Kurczę, po co ja się męczę? Staję tutaj jak szlachcic. Wszędzie walka. Wolna? Tak? Ja dawno z królem nie jeździłem. Znaczy, kurczę, z szantem. Szantem. Całą międzyką bez szanta szliśmy. Taki ludzi. Ale my z Michałem takie rzeczy, kurczę, jak on miał 5 lat, to już z balkonu zjeżdżał w rolce. Ale którego? No Gęszer mało młody. A to wy mieszkacie razem, tak? No, w jednej kamienicy. Pamiętam, jak właśnie kiedyś z Płanietą wchodziliśmy, bo ze schodów nam zwiesił 2 metry rybki. Dla nas to było dużo 2 metry. Takie bąble małe, nie? Nazywam się Kasia Szczerba, urodziłam się w 1976 roku. Jestem grafikiem komputerowym. Aha.
Od dziecka właściwie chodziłam po górach z rodzicami, później sama. I w którymś momencie poznałam człowieka, który pokazał mi, że góry są nie tylko z zewnątrz, ale dzieje się w nich mnóstwo ciekawych rzeczy też wewnątrz. I tak się to zaczęło. Każda właśnie zaskakuje czymś innym. Jedna sprawia większą radość ze względu na pokonanie jakichś tam trudności technicznych, inna bardziej zaskakuje swoją szatą naciekową, pięknem. W Tatrach chyba to jest Śnieżna Studnia, a na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest bardzo malutka jaskinia Maurycego, która po prostu jest zachowana w takiej bardzo czystej formie. Jest wyścielana piaskiem, nacieki są po prostu biało-perłowe, jest śliczna. Choć jest bardzo malutka. Dziękuję i serdecznie. Dziękuję bardzo. No. Ty masz tu asekuracyjnie już? Tak, tak. Dobrze, dziękuję. No, tam się zaczyna ciekawie. Tu masz fajne miejsce do odpoczynku. No. Łaczka. A ty masz piwnikę już tu. Uwaga! Uwaga! Nie, spoko, spoko. Uważaj, gdzie chodzisz. Tu są liście i nie widać. Daj je gdzieś tam pod ścianę, bo takim kamieniem można lecieć tam. Można zabić, nie? I mów każdemu, żeby ostrożnie uważał i tam później Pod liściami właśnie nie widać. są pręty, wiesz? Wystają pręty z tej strony. Uważaj. Właśnie odgarniam. Nie, nie odgarniaj, wiesz, tylko patrz się na wszystko. No właśnie, żeby dużych nie było. Ja nie jestem fotogeniczny. Au! Ti sliki za 10 lat bojo perfektni. 10 lat tak. Nazywam się Wacław Michalski. Z zawodu pracuję w biurze. Jestem takim rzeczoznawcą, wyceniam nieruchomości. A społecznie uwielbiam trenować kursantów. A rok urodzenia? 1964, stary, O, piękny no. rocznik. Jeszcze lat. Książkę przeczytałem. A książkę? Biograficzną, tak, o Grotołazie. Aha. I potem idę sobie miastem, patrzę, Speleo Klub Bielsko-Biała ma tablicę. Nie, jeszcze wisiała wtedy na placu Wojska Polskiego i było ogłoszenie, że otwierają kurs. I zapisałem się. Do sławnego Grotołaza Ganszera. Pięknie. Ja także z książkami. Interesowało Ja? się. Co jeszcze mogę powiedzieć? Coś jeszcze? Każda ma coś pięknego w sobie. Którą widzę? Ale najpiękniejsza? Nie mam takiej jakiejś faworyzującej, ja wiem. Ja uwielbiam po tych Tatrach jednak chodzić. Bardzo ładnie mi się podobają. Ptasia czy Śnieżna, super jaskinie. Bardzo fajne. Mogę jeszcze dodać? Dziękujemy kolegom Słoweńcom, że nas przyjęli. Viva Słowenia. Dziękuję. Boję się trochę. To znaczy boję się po prostu, że ktoś mi zrzuci na łeb kamień. W razie czego ja jestem za tobą. No właśnie. Dobra, muszę odpalić lampkę. Okej. Fajnie, że tak tyle światła tu jest. No, ale tylko dotąd. A z pierwszej sali widać takie 2 słupy światła też. Czekaj, gdzie ja mam? Aha, ja już jestem wypięty. Ja się zblokuję całkiem, bo muszę się przygotować już do jazdy w lufcie, podejrzewam. My tutaj jak poręczowaliśmy, to ten punkt, który tutaj widzisz, następna przepinka, od tamtąd puściliśmy wszystko już w lufcie. A teraz są jakieś przepinki? Tak.
było 80 w lufcie i później może 3 dychy w pierwszej sali. Czyli to zamotałem sobie to. Pięknie. Okej. Jeszcze nie, dopiero się zblokowałem. Nazywam się Zofia Skrudlik, urodziłam się w 1960, a więc jestem starsza od Wacka. Jestem nauczycielką w gimnazjum, uczę wychowania fizycznego. Aha, lepo, piękne. Z jaskiniami zaczęłam bardzo późno, właściwie to dopiero teraz od jesieni 2010 roku namówił mnie syn. I zmobilizował, ale muszę powiedzieć, że na kursie jestem dzięki instruktorom. Właśnie przede wszystkim dzięki naszemu kierownikowi szkolenia, czyli Wacławowi Michalskiemu. To był panu, który zjechał przed chwilą. Największe przeżycia dotychczas miałam, miałam w Miętusiej. Tam właśnie byliśmy na biwaku. Natomiast najpiękniejsze jaskinie, znam dosyć dużo jaskiń słowackich turystycznie. Największe wrażenie na mnie zrobiła jaskinia na granicy Węgier i Słowacji. Nie pamiętam dokładnie, czy już dobrze powiem jej nazwę. Aktelek z jednej strony, a Domenica ze strony słowackiej, bo to jest jaskinia graniczna. No, ale to było turystycznie oczywiście. Ja, rozumiem. Dziękuję i srečno. Jest wolna, ale jak nie chcesz wisieć w lufcie, to sobie jeszcze zaczekaj. Słucham? 5 metrów, a pode mną 30, 20, może 40. Uważaj na pręty. Ładni agresorzy tu musieli chodzić tą Via Ferrato. Powiedzcie mi jedną rzecz. Dlaczego tutaj są dwie liny? Jedna taka przechasiana. Co? A nie, jadę po tej starej. Wygląda na pewno. Blokujesz rolkę, zrywasz i ogień. Masz wolną, też jest przyjemny punkt do siedzenia. Nazywam się Maja Jędrzejewska. Urodziłam się w 1979 roku, a z zawodu jestem lekarzem, specjalizuję się w radiologii. W radiologii? Dobrze. Jak to było, da zaczęła z jaskiniami? Zaczęłam chodzić po jaskiniach całkiem niedawno, bo niecałe 2 lata temu. A namówili mnie do tego przyjaciele, którzy przedstawili mi
chodzenie, speleologię i grotołażenie jako niesamowitą przygodę i wartą spróbowania rzecz. Namówili mnie i bardzo się cieszę, że namówili. Podoba mi się to. Była w mnogich jaskiniach? Byłam praktycznie tylko w jaskiniach w Tatrach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w 2 jaskiniach na Słowacji. I która była interesantna? Tak jak wszyscy mówili, każda jaskinia ma coś ciekawego, szczególnie dla osoby, która zaczyna. Każda to jest wyzwanie. Chyba najładniejsze rzeczy na razie widziałam w jaskini Miętusiej. Było to najprzyjemniejsze wyjście dla mnie. No i ta jaskinia robi wielkie wrażenie już teraz. Samo wejście do niej, także zobaczymy, co będzie dalej. Jest jaka jaskinia nie w Polsce, co dla Ciebie mnogo interesantna, no tam nie była? Nie znam żadnej nazwy konkretnej. Widziałam tylko zdjęcia z jaskiń w Ameryce Południowej. Widziałam, że są piękne. A czy kiedyś tam pojadę, to zobaczymy. Dziękuję i serdeczno. Dziękuję bardzo. Jak Ci się podoba? Antyniusz, to nie jesteś w tym punkcie. A widzisz już, co to jest? Uważaj, bo tam jest jakaś stara lina. Chłopie, pomyśl, jacy agresorzy musieli być ci ludzie, którzy tu schodzili po drabinach do tej jaskini. Psychopaci. O, nie psychopaci, szaleńcy. Szaleńcy odkrywcy. Taka długa w lufcie, to jest Primorza lina. On będzie nas filmował z niej. Masz wolną następną? Co my tu mamy? Tu. To nie jest koniec. Jak masz, poobracane czy nie? No czy cię, bo muszę trochę pociągnąć. O, teraz. Może być minimalnie z boku czy przez środek? Znaczy to gdzieś. Dobrze. Skąd masz taką zabawkę? Ja to kupiłem razem z królem, używane to kupiłem. A kurczę, z wypałem to mogliśmy to obrócić. Inaczej zrobić, bo teraz klamrę masz na kręgosłupie. No ja zawsze tak miałem. Tak? Nie, bo ja sobie kupiłem tak. Krola, łanietkę, 2 karabinki i stopa za 350 zł. A, no to chłopie. No. Czy używany, no ale w idealnym stanie, nie? Żeby się przedstawił. Imię, nazwisko i tak dalej. Nazywam się Tomasz Podgórski. Urodziłem się w 1979 roku. Pracuję naukowo jako biolog. Pochodzę z Wrocławia, tak, a mieszkam teraz w Puszczy Białowieskiej przy białoruskiej granicy. Gdzie tam pracuję i prowadzę badania. Aha. Jak to było, da przyszli do Kacznej Jamy? A ja przyjechałem tu z koleżanką, która jest teraz na dole. I my już tydzień byliśmy w Słowenii, wspinaliśmy się po skałkach. Aha.
Daj za czas fotografię. O, to ja już bardzo długo fotografuję, głównie przyrodniczą fotografię, krajobrazy, zwierzęta. Aha. A który był pierwszy fotoaparat, który miał? Mój pierwszy to chyba Zenit. Zenit? Zenit 12 XP, tak. Aha, aha. Dziękuję i serdecznie. Dziękuję też bardzo. Żywela biologia. Neskončno, ja. Neskončno do Klaudija. Čak še.
Tudi počivati je treba, ne? Kje si? Kje si, mojster? Da te vidimo. Kar hitro, zadnji žarki. Ko bi jaz tole malo prijel, pa bilo bolj trden. Stojan molči in se skriva, gled ga. Ga vidiš? A, lega gor. Kje si, Stojan? Gdje si, Stojane? Tukaj, vidiš? Vidim. Jaz vidim tvojo vreko, rumeno. Če se ne bi roka tresla, pa bilo še boljš. Na robu, začetek brezna, v kačni jami smo našli nadaljevanje, rov, tle fino piha, tako da smo, zdaj bom pokazal, pa še dol, luč in pa rov. O, pa res rov. Koliko je tole? Se vidi dobrih 10 metrov in se širi spodi. Ja, tukaj samo zemlja je. In koliko je? Koliko so dimenzije? Ja, tukaj začetna ni, 15x10 cm, potem noter pa še kar precej, ne? Ja, vsi vidite, ne? Ja, in se palčovina se dobro miga in noter se širi na desno in levo in pa se pa tudi zviša. 10 metrov praviš? Ja, brez problemov 10 metrov. Malo odkopati pa bo zaregistrirati. Ja, pa odkopati brez nobene nič lauferije tle, kaj je sama živa zemlja. Sama živa lepota. Znova, da pokrijem. Ja, seveda, frizuro, ne? Frizuro. Tudi se ne vidi, da sem zabil vse lasi. Kaj si izgubil, kaj pa jaz ne pa rečem. Ti si pravi lepotan. Dobro. Primož, drugič gremo v burjo. Odlično. Prej tečaj, potem v burjo. Tako. Živjo. Ajde, živjo. Adio. Adio. Whoa!
wody. Try to make a picture of this entrance with somebody in a boat below. And it was about 4 high. And we hanged the boat on a rope because otherwise the river would take it in. And one of my colleagues was sitting in the boat just for the picture, and I was here ashore with the tripod and everything, and then just when I was about to take the picture, a log, a tree, much bigger than those three which you see here, which was in the water, going with the river, it has hit some rock, and it appeared from the water and crossed the boat about 1 centimeter above his head and in the water on the other side. And I didn't take the picture and we just pushed him off, but it was from his back, he didn't see what was happening. If it would be a little lower, he would be taken out of the boat and he would drown. Zrozumieli, tak? Tak. Można sobie wyobrazić. Czyli ślepa dolina i ponor, a tu jest ponor po prostu marki Ponor duży. Do malowania. To są jeszcze ponory marki Ponor. Tak? A masz aparat? Nie ma. Sebastian? No. Masz aparat? Tak, zrobisz zdjęcie? Zobaczę chyba w drugą stronę. Aha. Ale to nie ujmie tak daleko. To wiesz co, odsuń się Zosiu? Bo jakby to miało spać. Czekaj, Zosiu, ja uciekam. Zostańcie tam i podświećcie, ale nie na warstwę, tylko na sufit. I na ziemię, i ktoś tam na ziemię, a ktoś tam na sufit. Ale jesteś głupi. Oś teraz warstwę trzeba oświetlić. Fajne, też sobie gdzieś na sobie to. Gdzie jest Sebastian? Tam. Aha, to tak, że mnie nie będzie widać w ogóle. No was nie będzie widać, ale oświetlajcie coś. Sufit. Na podłogę. Ktoś na podłogę, ktoś na sufit. Nie, Michał, O, pan robi tam Wacek, będziesz miał jeszcze lepsze. Wacek wariacie. Ja chcę na wisząco. O. Na lemura. Na lenicę. Tylko dupy nie wytrzyma. Zosia, tutaj nogi do góry, daj mi tam. Ale nie, ale wisząco. Ale nogi, na lenicę. Nie. Ja wiem, że to Sebastian. To jest Państwo, tak. Robisz mi? Sebastian?
Chyba. Muszę podejść, bo jest para na powietrzu. Uwaga. Nie, czekaj, bo Zosia chce na linię. Ja próbuję robić. No, trzymaj się. O, czekaj, ja uciekam. A teraz mnie zdejmijcie stąd! Nogi puść, najpierw nogi. Nie, no dobrze, ale ręce... No podejdź tylko pod plecy. Skacz. Nie ma, mam za mocno ręce skrzyżowane. Dobra. O Jezu, to połamać. To zaraz ja to. Dziękuję. Chyba nie można cię prosić. Ale rób to, tylko że to jest za grube. Nie jest za grube, są takie za śliskie. Ale to tak podnieść się w ogóle. O tak. Ostatnie byłoby fajne. No. Bo ja jedę na oczywiście. To już. Już, czekajcie, zrobię tylko takie ujęcie, jak nas widać. I tu ten wielki otwór jaskini. Ktoś miał z pośladki. Wszyscy familiada, ej, familiada! Jakie echo. Echo! Ada, dobra, bo słuchajcie, bo robi się nieprzyjemnie. No taki mały otworek tutaj mamy. Ale była tylko tu i wróciła mi dalej, była? Wacław Michalski, szef szkolenia. Witamy na słoweńskim klasie. O, tu jest ładne to zdjęcie.
urosłem. Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Rodzina wyjechała do Hagen. Sam zostałem w tym ogromnym domu. Po galeriach krokami dudnię. Bardzo śmieszą mnie te złocenia i te pelikany rzeźbione jak od niechcenia i te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury i światło pochmurne, jak fortece, jak moje fugi poczwórne. Cóż to za rozkosz błądzić przez pokoje z panią muzyką we dwoje. Jak las jesienny, świece w lichtarzach czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem. O, wesołe jest serce moje. W starych szufladach są stare listy, a w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło plądrować wśród starych papierów. O świąteczne godziny pełne złotych szmerów, o natchnienia jak kolumny złote, o kantaty. Ubrany w zielony aksamit, błądzę tymi pokojami i po galeriach, i po schodach. O, jeszcze tyle do wieczora godzin, żeby mruczeć, żeby nucić, żeby chodzić, żeby płynąć jak zaczarowana woda. Tam kawałek dalej, bo tu są skały. Lecę na dół. Nie podchodź. Trochę się raz.